Chasing the sun. In the good blue sky, feeling so high. Salty air kisses, no goodbyes. And my feet in the sand, and no other plans. Just moving with the tide, light in my hands. And the rhythm starts to call. Właśnie tam ogarnęliśmy, że jest fajny alkohol. Trzeba się ogarnęła i jesteśmy. Oh, feel the summer heat, dancing up forever to this golden beat. Oh, let the worries fade, living in this moment that our hearts have made. Oh, and we, ooh, yeah. Ja będę chrupać. Chcecie ASMR? Tak, jeszcze z chrupania. Siemano, jesteśmy w Abu Dhabi na lotnisku przed wylotem na Bali. W sensie będziemy mieć przysiadkę na Bali, wracamy po długiej przerwie do kontentu vlogowego, wakacyjnego. Znowu na Bali. Tak, znowu na Bali. Teraz mam nadzieję, że na dłużej trochę. Jak Ci się lot podobał? Nie, ogólnie bardzo fajnie. Bardzo... W ogóle pierwszy raz siedzieliśmy tak blisko siebie, w sensie nie będąc Tak. w ekonomicznej zarazem, bo w ekonomicznej jest bardzo Tak. za blisko jest wręcz. Tak, bo w biznesach zazwyczaj jest tak, że jakby między siedzeniami jest tak, że jest odbicie lustrzane i na przykład jest jakiś podłokietnik czy cokolwiek i jest po prostu daleko. No, jakby jest ta ścianka, wiadomo, dalej, ale... Tak, ale nigdy nie było tak, że mogliśmy się tak na przykład swobodnie za rękę trzymać czy cokolwiek. Także dla mnie to jest ważne. Tak. W sensie Couple friendly to jest... dla mnie biznes. tak, to jest, że ja lubię sobie tak, wiecie, czasami podotykać, co moje. A nie, tak ogólnie to mega spoko. Mam wrażenie, że były o wiele wygodniejsze fotele niż w Katarze. Przynajmniej ja ostatnio jakoś tak ciężko mi się w Katarze spało. A tutaj mega spoko. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Pyszne jedzonko. Jedzonko było naprawdę przepyszne. No nie, w ogóle ja zobaczyłem na jakiejś tam recenzji w internecie, że jak jest właśnie all day breakfast i jest do wyboru kanapka z wołowiną, to żeby ją wybrać i że jest zajebista i potwierdzam, była mega zajebista, nie, w smaku, ale w ogóle całe jedzenie było dobre. Moktajle były bardzo dobre też. Tak, także za 20-30 minut gdzieś będziemy wiedzieli więcej, gdzie mamy iść i będziemy się tam zbierać. A póki co mam tutaj arabską kawę, daktyle i jakieś ciasteczko. Sprawdźmy to gówno. Dziwna w smaku, w sensie jest taka... Kurde, czymś mi daje, ale nie wiem. Jest spróbować. Ona jest gorzka jak coś, nie? Aż chce się pić. Jest bardzo dobra jak na No. czarną kawę. Jest mega dobra. No Ja jest w ogóle nie taka piję delikatna. takiej. Nie byłabym w stanie wypić espresso na przykład. Delikatna jest. Więc no. Bardzo dobra. Tak, to ja też. A w ogóle co jest zajebiste i mi się mega zawsze podoba na tych lotniskach, bo to i tutaj w Katarze i w Dubaju, to że to są ciche lotniska. Dosłownie wchodzi się i jest cisza, nie? Jest mnóstwo ludzi i jednocześnie jest cicho. Niesamowite. Niesamowite, nie? No. Że jest mnóstwo ludzi wokół ciebie. Jest cisza na tym lotnisku. Bo często, no w Europie to jest taki harmider, jest taki po prostu No nie rozpierdziel na tych lotniskach. Dolecieliśmy, musieliśmy trochę z dokumentami się pobawić, dlatego że tutaj trzeba wypełnić, właśnie w sensie trzeba wykupić wizę. My tego nie zrobiliśmy wcześniej. Trzeba wypełnić taki kartę, że arrival. I tak, więc trochę się z tym zeszło.
No niecałą godzinę, w sensie godzinę temu wylądowaliśmy, już teraz wyszliśmy właśnie z lotniska i idziemy do taksóweczki. Oh, feel the summer heat, dancing up forever to this golden beat. Oh, let the worries fade, living in this moment that our hearts have made. Oh, the me, ooh yeah, forever. Długo nie zwlekaliśmy, od razu pojechaliśmy, w sensie przebraliśmy się, od razu pojechaliśmy do Warunga, bo głodni w sumie jesteśmy. Potem się przejedziemy i wrócimy, żeby zrobić i wziąć prysznic. Ale najpierw jedzenie i kokos, zimny kokos do picia. To jest... Mastka. Tak. Musi być. To jest mój ulubiony napój. To jest życie. Tak, to jest tak smakuje życie. Smak życia. Jak nie wiecie, jak smakuje życie, to właśnie tak jak kokos. Tu mamy 2 razy migoreng, czyli makaron smażony z jajeczkiem, troszeczkę mięska. Jeszcze do tego zaraz nam dojdzie chicken satay, 2 kokosy i całość kosztowała 45 zł. To jest miejscówka, gdzie jedliśmy pierwszy raz cinnamon rolla na Bali i teraz jeszcze wróciliśmy tutaj. Gdzie był najlepszy chyba. Tak, Też i on zarazem. w ogóle ogromny jest, nie? Ja nawet nie pamiętam, że on był taki ogromny. Tylko nie wiem, czy nie był wcześniej podawany tak, że się samemu polewało, czy to jeszcze gdzie indziej było? Tym białym się samemu Nie, polewało. gdzie indziej. No w sumie tutaj można dojrzeć. Nawet nie trzeba jakoś wiesz. Jesteśmy na Thomas Beach, mamy kolkę zero, przyjechaliśmy na zachodzik. Ogólnie mieliśmy jechać na Dreamland, ale jak dojechaliśmy na Dreamland, okazało się, że nie mamy pieniędzy przy sobie i nie jesteśmy w stanie zapłacić za parking, więc Nie mieliśmy też karty, w sensie portfela. Tak, po więc prostu no mieliśmy tak naprawdę pojechaliśmy 20 minut w jedną stronę, 20 minut w drugą i tak wyszło. Wyszło, że nie poszliśmy na plażę i musieliśmy wrócić po hajs, zatankować i wylądowaliśmy na tej plaży. Nie jest to ogólnie najpiękniejsza plaża, tutaj zwłaszcza w okolicy, tym bardziej, że znowu jesteśmy tutaj drugi raz wrócili, drugi raz trafiliśmy na odpływ, więc nie jest jakby to Tak. najlepsza pora, ale chociaż plaża jest taka, puściutko jest tutaj zawsze jak byliśmy, łatwy jest dostęp i troszeczkę się dało przejść chociaż. I nie trzeba było płacić za parking. Tak, jest darmowa. Podziwiamy sobie zachodzik i się zbieramy do domciu i potem wybieramy miejsce na kolacyjkę. No mówiłem właśnie Asi, jakie to jest zajebiste. Już dosłownie 24 godziny temu no jechaliśmy na lotnisko Chopina, nie? I wiecie, w ciągu nie wiem, no 19 godzin się dostaliśmy z Warszawy na Bali. Zajebiste to jest. No w ogóle ta podróż i tak była turbo szybka. No, Mieliśmy to bardzo jest- krótką To, przesiadkę. to była najszybsza podróż tak daleka jednocześnie, Tak. że polecam. Tak. Wróciliśmy do domku, przebraliśmy się, idziemy na kolacyjkę. jest. Gdzie Daleko idziemy? nie mamy. Tak, idziemy gdzieś blisko, w ogóle nie chce nam się też za bardzo chyba... jedziemy. Tak, przepraszam. Jedziemy, tutaj się wszędzie jeździ, ale nie chciało nam się nigdzie daleko, więc idziemy gdzieś blisko domu i trzeba odespać nockę mimo wszystko. No trzeba. To są ulubione nasze perfumy, słuchajcie, one są unisex, Tak, pasują każdemu na każdym wyjeździe. 9 godzin działają. Tak, 9 godzin się utrzymują, podobno. Tak. Pokaż. Jest Tak. to muga. Dokładnie tak. Nie w środku. I to jest drugi must have. Mój, czyli do łapek. Dezynfekcji łapek też jest zawsze z nami. One są w ogóle w Rossmanie, mega ładnie pachną. A Piotrka wygoniłam na zewnątrz, bo co prawda perfumy piękne, ale no mają zapach specyficzny.
Dzień dobry kochani! Troszeczkę nam się zaspało, bo jest 8 prawie. Tak, Ale no. plany są niezmienne, w sensie nie wiem, czy o nich wczoraj mówiliśmy, Nie. ale wczoraj postanowiliśmy, że super, słuchajcie, pomysłem będzie dzisiaj rano pójść pobiegać. I No. obydwoje tak poczuliśmy, że to będzie super pomysł. Tak. Więc teraz trzymając się naszego planu, Szybka kawka i trzeba iść jak najszybciej szybka biegać, przebieszka. po prostu póki nie jest... nie do życia. No i tak Mega myślę, że wygodno. będzie ciężko, ale... Będzie ciężko na pewno o tej godzinie, bo jeszcze my musimy tam dojechać. Bo jedziemy biegać tam, gdzie wczoraj widzieliście takie ujęcie takiej dość mega pustej drogi z palenkami. jest To pole jest w golfowe. ogóle pole golfowe, przez które można normalnie przejeżdżać. No i tam jest naprawdę bardzo ładnie, natomiast no pewnie nie wiem jak z przewiewem powietrza. Może być ciężko i jest tutaj dużo przewieszczeń. Tam akurat nie jest aż tak źle, No ale to jest ogólnie... płasko. Tak, ale też nie jest aż tak płasko. Nad morzem. Tak, także ogólnie to kawa jest dobra, bym powiedziała. No, Indonesko. Indonesso, nie Nespresso, Indonesso tutaj jest. I mleczko jakieś takie z kartoniku dla kartonu. dzieci. Tak. Włączyć? Jedną rzecz wam powiem, że my ogólnie jako tako, no bo śpimy zgodnie z czasem, nie mamy jetlaga za często, przynajmniej nie mamy takiego jetlaga, który by nam no zaburzał funkcjonowanie dnia, prawda? No tak, no nie jest taki, żebyśmy na przykład po nocach siedzieli albo budzili się w środku nocy czy coś. Więc No, z tym no mamy zawsze luz. dzisiaj się budziłem sporo razy, ale ogólnie spałem bez problemu. No i no długo spałem, więc... Tak. Ale ciało jest w innym trybie, słuchajcie. I to jest najgorsze, I dla mnie jest litka najgorsze. I właśnie i litka też. I słuchajcie, jak zawsze był moim rytuałem przed bieganiem, gdzie byłam już spokojna, kawka, toaletka, bieganko, to tutaj ja czuję, że tego drugiego elementu nie będzie. I to jest problem, bo ja nie wiem, kiedy on będzie. Masaż brzuszka. Ale ja nie wiem, kiedy on będzie, to u mnie to tak No. nie działa. Albo jest, albo nie ma. Jest już tryb i czasami potrafiło być tak, ale to w Meksyku, w sensie po drugiej stronie świata, nie w tą stronę, gdzie jest Azja, tylko do Ameryki, w drugą, że na przykład w nocy mnie budziło. A tu mnie też przecież. A tutaj kiedy? W środku dnia ja tak nie lubię. Ja lubię rano, jestem czysta, oczyszczona, lekka, a tutaj no nie fajnie. Takie życie. Będziesz robił kupę beze mnie? O, bo... No powinieneś się solidaryzować ze mną. Ja bym się z tobą nie solidaryzowała, ale ty powinieneś jako dżentelmen. Trzeba się opalić, słuchajcie kochani, bo jest się za bladym na te tutaj warunki. Nie pasuje się do otoczenia. Szorciki oczywiście nic innego jak Setting Collection, góra też. No i co? Piotrek zmienił czasy, stwierdził, że nie będziemy jednak tam jechali, bo jesteśmy zbyt słabi na to, żeby w ogóle zasłużyć na drogę do biegania, tylko po prostu musimy iść biegać tutaj, gdzie jesteśmy i musimy sobie z tym poradzić i ma być 100 metrów przewyższenia i martwi mnie to. Piotrek jest cwaniakiem, bo on ostatnio dużo biegał, a ja sobie tak dryptałam bardziej dla zdrowia psychicznego, a nie dla tutaj efektów jakichś. Jeszcze chcę zrobić, ale to już słyszeliście, kupę beze mnie. Nie rób Idę robić. Bo no. Jesteśmy. Ogólnie to się nie inspirujcie mną, przynajmniej jak chcecie dobrze biegać, bo będziecie chujowo biegać. Było gorąco, jak widać po mnie. Ogólnie to mam wrażenie, że poszliśmy... że poszliśmy w ostatnim możliwym czasie, bo już się teraz zaczyna taka paruwa, że miejscami jak zabrakło wiatru, czy jakiegokolwiek przypływu powietrza, no to powiem wam, że się człowiek gotował. Jeszcze tak sobie w ciemno trochę biegliśmy, raz zabiegliśmy w jakąś ścieżkę, ślepą uliczkę. Prywatny teren. Musieliśmy poczekać, aż pies przestanie nas szczekać, bo się baliśmy, w sensie ja się bałam. Uciekaj przed nim.
Jakby wiemy, gdzie mają zwierzęta i Tak, po prostu nie nie można chciałam się uciekać. odwrócić od niego i zacząć biec nawet To jest wolno. zasada, nie można uciekać przed zwierzęciem. Tak, no Tyłem bo do niego. wiadomo, to są dzikie psy i tutaj instynkt też może działać także jakby prewencyjnie, zwłaszcza za granicą, jak tu nie wiem, nawet jakby ktoś mi miał uratować noga, to wolałam po prostu tak prewencyjnie się odwrócić i odejść od tego pieska, aż sobie przestanie szczekać, bo ewidentnie wbiegliśmy też na teren taki trochę dzichszy, jak widzieliście, biegliśmy w takiej dziczej, nie wiem, czy po prostu do kogoś na działkę wbiegliśmy, na podwórko czy coś, więc też stwierdziłam, że ten pies może nie być przyzwyczajony do takiego dużego ruchu jak na ulicy. Potem biegliśmy ulicą, więc tak między skuterami już się nie fajnie biega, więc na pewno jak chodzi o kolejny bieg, no to pojedziemy tam na to pole golfowe, bo na pewno będzie przyjemniej. I na pewno wcześniej, ale jestem z siebie dumna, że dzisiaj poszliśmy biegać, No, ja mimo też. że spaliśmy. No ale też właśnie myślałem, że już dzisiaj na siłkę pójdziemy. A Piotrek tak troszeczkę mnie chciał tutaj podejść, no i to jakie tam plany na dzisiaj są? Tak, no bieganie, jak mieliśmy biegać, a on tak No dobrze. no dobrze. Nie chciał wyjść na pipę, żeby to odwołać, chciał to na mnie zgonić. Że myślał, że ja wymięknę, ale nie. Kapusia, śniadaniusia i książeczka. Tak, nasz rytualik, tylko troszeczkę później, bo mamy 9. No to się wyjebaliśmy trochę. Piotrek nas wyjebał. Znaczy Ej, trochę czemu ja, ci trochę- śledzi, no. Trochę ja, trochę ty. Właśnie Nie. powiedziała o tym, że tu jest jakaś restauracja alchemiczna, dobrze wygląda, że on sprawdził w Google'ach. Sprawdziłem w Google'ach, na szybko zobaczyłem zdjęcia. Zobaczyłem, że ładnie wygląda. I pojechaliśmy tutaj i się okazało, że to jest wegańska restauracja. A mnie wegańskie jeszcze śniadanie to jest chyba najgorszy posiłek, jaki mogliśmy wegański zjeść. Ale już tutaj zostaniemy i zobaczymy, damy szansę, nie? Sprawdzimy to. Tak. I zamówiliśmy kokosy, kawusie, będziemy sobie czytać książeczkę. Tak, czekając. Tak jest. No najbardziej się nie mogę doczekać kokosa. A ja kawę. Z mlekiem kokosowym naprawdę, no właśnie jeszcze kawę z mlekiem kokosowym, bo nie mieli ołta, no. Więc tak średnio bym powiedziała, jak na wegańską. Więc na razie moja ocena jest niska. Czy mnie zaskoczą, zobaczymy. Już przypomniałem sobie, dlaczego nie jesteś wege?